Siedzę i przeglądam stare zdjęcia z Bożego Narodzenia. Na kilku z nich jestem ja, mały z uśmiechem, jakbym trzymał największy skarb w postaci prezentów. Obok mnie babcia, która już od dawna nie jest z nami. W tle choinka, jak zawsze ubrana trochę krzywo, ale z miłością. Zdjęcia, które kiedyś były tylko pamiątką, dziś stają się mostem do wspomnień. Są osoby, które już odeszły, a mimo to wciąż są obecne, szczególnie w tym czasie. I nie mogę nie zapytać, jakie są wasze wspomnienia ze świąt? Kogo wspominacie, gdy zbliża się ten magiczny czas? Patrząc na te stare zdjęcia, pamiętam nie tylko piękne chwile, ciepło rodzinne, zapach choinki czy cudowny smak barszczu. To były magiczne momenty, ale pamiętam też kłótnie, no bo jak to święta w Polsce bez sporu przy wigilijnym stole? Najczęściej o politykę, religię, rodzinne spory o spadki. Niby wszyscy przyszli po to, by być razem, ale kilka zdań wystarczyło, żeby atmosfera zrobiła się nieciekawa. Z perspektywy czasu śmieję się z tego, ale wtedy było z tym różnie. Myśląc o tych rozmowach, kłótniach i momentach napięcia, uświadamiam sobie, że to przecież nic nowego. W historii Betlejem czy Jerozolimy, w miejscach, gdzie wszystko się zaczęło, konflikt był zawsze obecny. W taką podróż dzisiaj was, szanowni widzowie, zapraszam. Ruszajmy więc do Ziemi Świętej. Ruszajmy do Betlejem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Solo po planecie. Przed chwilą wstałem, jeszcze zaspany jestem. Jest ledwo po 6, jestem w Jerozolimie. Dzisiaj swoje kroki kieruję w stronę miasta Hebron. Jest to największe miasto pod kontrolą Palestyny, około 40 km na południe od Jerozolimy. Podróż może potrwać podobno 1,5 godziny, w zależności ile będzie kontroli izraelskiej policji i wojska po drodze. Dużo ludzi mnie przestrzegało, żebym się tam nie udawał, ale mam tam znajomego i myślę, że nic mi nie będzie. Smaczku dodaje fakt, że 3 dni temu zaczął się tutaj Ramadan, czyli święty miesiąc dla muzułmanów. Zapraszam. Policja wszędzie. Sytuacja się na tyle komplikuje, że tutaj z tego miejsca, przepraszam od razu za dźwięk, ale mikrofon mi przestał działać. Wszystkie problemy techniczne. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Z rana mam trochę ochrypły głos, więc może będzie wyraźnie. Problemy się zaczynają, bo tutaj mi powiedziano, że stąd odchodzą busy, a wszystko jest zastawione barykadami, stoi mnóstwo policji z bronią i tylko podjeżdżają normalne, duże autobusy. Nie ma tych busów, o których była mowa, które mnie zabiorą do miasta Hebron. Miało odchodzić o 7, jest godzina za 2:07, więc zobaczymy dalej. Autobus powoli opuszcza Jerozolimę. Policjanci uzbrojeni po zęby robią wrażenie. Nie jestem przyzwyczajony do tych obrazków na co dzień. Czuć wielkie napięcie w tej ogarniającej ciszy. Przez okno widzę nowoczesne budynki mieszające się z kamiennymi murami. Krajobraz Bliskiego Wschodu. Surowy, suchy, ale z jakąś ukrytą harmonią. Czułem, jak z każdym kilometrem Jerozolima zostaje za mną. Jej intensywność, chaos, energia. Droga do Betlejem jest inna. Jakby czas zwalniał. Coraz mniej ruchu, mniej hałasu. Ale nie brakuje widoków, które przypominają, że tu granice są czymś więcej niż liniami na mapie. Jadąc tym autobusem myślałem o wszystkich podróżach, jakie robię na co dzień. Granice, które widzę w paszportach, na mapach, czasem w głowach ludzi. Ale ta granica między Jerozolimą a Betlejem jest inna. Namacalna, betonowa, surowa, brutalna. Ostatni przystanek. Thank you. Thank you. Autobus przejechał jakieś 10 km i to jest ostatni przystanek. Dalej już trzeba udać się na piechotę. Jest kilku turystów, widzę tu ze mną. Nie wiem, czy będę mógł filmować. Zobaczymy.
Kiedy autobus zatrzymał się, poczułem lekkie napięcie. Dotarliśmy oto do punktu kontrolnego na granicy izraelsko-palestyńskiej. I pojawił się on, mur. Betonowy, wysoki, z złowrogimi wieżami wartowniczymi, które robią piorunujące wrażenie. No, tutaj wszystkie autobusy mają pętlę. No zobaczcie, jest pętla i dalej nie ma przejazdu. Jest wielki mur, wow. Tutaj codzienność miesza się z polityką, a ruch ludzi zależy od zasad, które nie zawsze są dla każdego takie same. Ale ku mojemu zdziwieniu dokumenty nie były potrzebne. W drodze do Betlejem punkt kontrolny wydaje się formalnością. Kilka dni później, kiedy wracałem z Betlejem, sytuacja była zupełnie inna. Na powrót do Jerozolimy dokumenty są wymagane. Autobus zatrzymał się, a strażnicy dokładnie sprawdzali każdego pasażera. Ich dowody tożsamości, paszporty, czasem nawet bagaż. Dla mnie jako podróżnika to tylko chwila, ale dla ludzi, którzy przekraczają tę granicę codziennie, to część ich życia. Nagle czuję, że w tej podróży nie chodzi już tylko o odległość między dwoma miastami, ale o wszystkie bariery, które ludzie stawiają między sobą. Strażnicy i te ich podejrzliwe spojrzenia. Doświadczę tego przez kilka kolejnych dni. Wszystko wydaje się mechaniczne, ale czuć w tym napięcie. Po chwili ruszam dalej, ale już na piechotę. Witajcie w zachodnim brzegu. Witajcie w Palestynie. Dostałem też ofertę, propozycję, żeby objechać tutaj wszystkie miasta Betlejem i zobaczyć też różne graffiti Banksiego, bo tutaj rysował, malował na tych murach. No ale niestety to poza moim budżetem około 700 zł za 4-godzinną przejażdżkę, więc to jest mój budżet przeznaczony aż na 4 dni. Więc podziękowałem tam panom taksówkarzom. Byli bardzo uprzejmi, co po przygodach w Indiach, gdzie byłem napastowany wręcz takimi przejazdami, było to dla mnie zaskoczenie. Przepraszam, że się zawiesiłem, ale zobaczcie na ten mur. Idę wzdłuż muru. Jest monumentalny. Z bliska wygląda, jakby miał nie mieć końca. Na jego powierzchni napisy w różnych językach, rysunki. Niektóre zabawne, inne smutne, a wszystkie krzyczące o pokój i wolność. Idę wzdłuż niego, a każda kolejna sekcja opowiada inną historię. Sztuka miesza się tutaj z polityką, a cisza z historią, która wisi w powietrzu. W tym dniu mur był świadkiem czegoś innego. Ludzi, którzy szli do Jerozolimy, by świętować pierwszy dzień Ramadanu. Kobiety w tradycyjnych chustach, mężczyźni w skupieniu, niektórzy z dziećmi. Nieśli w sobie coś wyjątkowego, spokój, może nawet dumę. A ja idąc w tym samym kierunku czułem, że przez chwilę jestem świadkiem czegoś znacznie większego niż moja podróż. Nie jestem muzułmaninem, ale idąc obok tych ludzi czułem ich energię, ich spokój. Myślałem o tym, jak religia, niezależnie od jej formy, zawsze sprowadza się do jednego – poszukiwania czegoś większego niż my sami.
I może właśnie dlatego to miejsce, tak naznaczone podziałami, tego dnia wydawało się być jakimś mostem. Nie wiem jaką to ma wysokość, ale moje oko wygląda na co najmniej 8 metrów. Niż siatka u góry. Ludzie, którzy stworzyli te malowidła, krzyczeli i chcą być zauważeni. To nie jest zwykły mur, to świadectwo frustracji, cierpienia, ale też i nadziei. Ta sztuka to forma protestu, sposób na powiedzenie światu: jesteśmy tutaj, zobaczcie nas. W miejscach, gdzie głos ludzi często jest zagłuszany, obrazy i słowa na murze stają się ich głosem. Każda kreska, każdy kolor to próba przebicia się przez ten beton, przez milczenie, przez obojętność. Patrząc na te graffiti, zastanawiam się, jak ja bym się czuł, gdyby coś takiego dzieliło moją codzienność. Czy miałbym w sobie tyle siły, by nie tylko przeżyć, ale jeszcze zostawić po sobie taki ślad? Gdzie zaczyna się, a gdzie kończy nasza wolność? Is it open? Hello. Reservation? No, I haven't. Do I need one? No, we have entrance fee 20 shekel. 20? 20, Okay. including the museum and the gallery. Okay. Thank you, sir. I will. This is that's it. Yeah. I will give you some information about the hotels. This is our lobby. All our food is here original by Banksy. Side to the right we have a museum. Good morning. And upstairs art gallery by Palestinian artists. Okay. Yeah, your backpack is better if you keep it to the front because of the art around. Okay. Nice. Thank you so much. In the museum, no fee. I know, they told me. Thank you. Galeria Waldorf to dzieło Banksiego, brytyjskiego artysty ulicznego, który stworzył hotel z widokiem na mur, reklamowany jako ten z najgorszym widokiem na świecie. Kiedy tylko przekroczyłem próg, wpadłem w inny świat. Ściany galerii są pełne prac, które łączą ból, ironię i nadzieję. Z jednej strony grafiki pokazujące codzienne życie Palestyńczyków, a z drugiej surrealistyczne obrazy, które zmuszają cię do myślenia. Każde dzieło to komentarz na temat życia za murem podziałów i nadziei, która wciąż się tutaj tli. Banksy używa ironii, by mówić o poważnych sprawach. Ma tę zdolność, że nawet o najcięższych tematach potrafi mówić w sposób, który cię poruszy i rozbawi jednocześnie. Chodząc po tej galerii, miałem wrażenie, że każdy obraz, każdy detal mówi coś także o nas, o podziałach, które tworzymy, o murach, które budujemy nie tylko z betonu, ale i w naszych głowach. Wtedy zrozumiałem, że Banksy nie chce tylko komentować świata. Chce, żebyśmy zadali sobie pytanie, jak możemy go zmienić. Wyjście z galerii Waldorf to nie koniec wizyty. To dopiero początek myślenia o tym, co zobaczyłeś. Bo kiedy znowu patrzysz na mur, który jest tuż za oknem, nie widzisz już tylko betonu. Widzisz ludzi, historie i nadzieje, które się za nim kryją. Tak się składa, że dzisiaj jest pierwszy piątek, czyli najświętszy dzień tygodnia dla muzułmanów, pierwszy piątek Ramadanu.
2023 roku. Wszystko jest pozamykane i większość ludzi zmierza, podobno około 500 000 ludzi ma odwiedzić Jerozolimę i udać się tam do ich meczetu, do części muzułmańskiej. Widziałem mnóstwo wojska, podwyższone służby na każdym kroku. Jest elektrycznie w powietrzu, że tak powiem. Dziwne to uczucie, słuchajcie, bo nie wiem, nie przechodziłem nigdy tak blisko koło takiej ilości policji z taką bronią po prostu ostrą. Wszędzie też widać wojsko na dachach, są punkty kontrolne. Właśnie wyszedłem z muzeum galerii. W środku znajdują się różne prace artystyczne z różnych stron świata, sygnalizujące ten ogromny problem, który tutaj jest. Mianowicie brak pokoju pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami. Trwa to już wiele lat i nic się nie zanosi, żeby miało się w jakiś sposób to zmienić. Powiem więcej, Izraelczycy nawet budują pośrodku Palestyny takie obozy, settlementy, jakby to nazwać, osiedla, w którym Żydzi po prostu zamieszkują te osiedla i robią to wbrew jakiemukolwiek prawu. Jest to otoczone oczywiście wielkim murem, drutem kolczastym, strzeże tego policja uzbrojona i powstają jak grzyby po deszczu w różnych częściach Palestyny. Izraelczycy mają swój system wodociągowy, Palestyńczycy swój. Często nie chcę stać po jakiej stronie tego konfliktu, ale jak widziałem zdjęcia i po prostu różne przedmioty, które pochodziły z bombardowań w strefie Gazy, tutaj na zachodnim brzegu, plecaki dzieci, buciki, trochę mi się przypomniała wizyta w Auschwitz. No, wyszedłem na pewno poruszony z tego miejsca. Hello, salam alaikum. Idąc w stronę Kościoła Narodzenia Pańskiego, trudno nie myśleć o tej historii sprzed 2000 lat. Czy ta droga wyglądała tak samo? Czy Maryja i Józef przechodzili tędy, szukając miejsca na nocleg? A może to tylko wyobraźnia podsuwa mi obrazy, które znam z dzieciństwa, z Biblii w obrazkach. Betlejem otula spokojem. Wąskie uliczki, lokalne sklepy, przyjaźni ludzie. To miejsce jest inne niż sobie wyobrażałem. W swojej prostocie wciąż przypomina o tamtej nocy sprzed 2000 lat. Spokój taki tutaj bije. Powiem wam, przyjemnie jest. Podoba mi się w tej Palestynie. Salam alaikum. فكرتك بتصور فيه. Chłopaki tutaj mnie witają. Hello, how are you? Thank you. Poland. Dziękuję. Po kolejnych kilku zakrętach widzę go. Kościół Narodzenia Pańskiego. Jego prostota z zewnątrz jest zaskakująca. Żadnych wielkich wież ani ozdobnych fasad. Kamienny budynek, który wygląda jakby trwał tu od zawsze. Skromny, ale pełen ducha. Zatrzymuję się na chwilę przed wejściem, bo to miejsce, które ma w sobie coś wyjątkowego. To tutaj według tradycji wszystko się zaczęło. Historia, która zmieniła świat. I choć wokół jest gwar turystów, czuję w tym miejscu coś więcej. Jakby czas zatrzymał się na chwilę. Where is the entrance? Entrance, yeah. Thank you. Do you need a guide with you? No, I'm fine, thank you. On the budget, sir. The budget is very small, yeah? Yeah, it's very tight, very tight. Thank you, I appreciate it. Enjoy your time, guys. Thank you, thank you. Wnętrze kościoła jest surowe, ale jednocześnie piękne. Patrzę w górę na freski, które choć wyblakłe, wciąż mają w sobie coś majestatycznego. Wzrok mój wędruje na podłogę, gdzie widać fragmenty oryginalnych mozaik sprzed setek lat. Kamienie, które pamiętają wieki historii. To nie jest tylko kościół, to miejsce, które mówi o tym, co było tutaj przed wiekami.
Każdy fresk, każdy fragment mozaiki to historia napisana przez czas i wiarę ludzi, którzy tu przybywali. A potem widzę długą, wijącą się kolejkę ludzi czekających, by zejść do Groty Narodzenia. Każdy wygląda, jakby to była jego osobista pielgrzymka. Niektórzy trzymają różańce, inni rozmawiają cicho. Czuć, że to miejsce naprawdę coś dla nich znaczy. Kręciłem się po kościele, podziwiając wnętrze, kiedy zauważyłem, jak wprowadzają osoby niepełnosprawne. Ktoś na wózku, ktoś na rękach. Wszystko to z ogromnym szacunkiem i spokojem. I wtedy pomyślałem, to może być moja szansa. Trochę nieładnie, ale dołączyłem do tej grupy. W końcu niecodziennie ma się możliwość zejścia do Groty Narodzenia. Na dole było dużo ludzi, wszyscy w skupieniu. Niektórzy klęczeli, inni robili znak krzyża, jeszcze inni po prostu stali w ciszy. A ja czułem, że jestem w miejscu, które ma w sobie coś niezwykłego. I wtedy zobaczyłem kamień. Miejsce, które według tradycji było świadkiem narodzin Jezusa Chrystusa. Podszedłem i dotknąłem kamienia. Chłodny, gładki, ale w tej chwili wydawał się pełen historii i gorących emocji. To był jeden z tych momentów, które trudno opisać słowami. Niezależnie od wiary, niezależnie od tego, skąd jesteś, dotknięcie tego miejsca ma w sobie coś głęboko poruszającego. Po wyjściu z kościoła spotykam parę, Johna i Sylwii. Pytają mnie, czy wiem, jak dojść do kaplicy na polu pasterzy. Tak, wiem, idę do tego miejsca, odpowiadam. Zaczynamy wspólny spacer. John i Sylwii, małżeństwo z RPA, jeżdżą po świecie, odkrywając miejsca, które przez lata były na mapie ich marzeń. W pewnym momencie zatrzymała nas kobieta z Palestyny. Widząc, że rozglądamy się wokół, zapytała, dokąd zmierzamy. Gdy usłyszała o kaplicy na polu pasterzy, uśmiechnęła się i powiedziała: wsiadajcie, podwiozę was. Here's the shepherd's field. Oh, so you have to go walk all this. When you're going, no, it's okay. It's okay. We are close now. Here, you see, this is the shepherd's field. I live here. I born here. You're born here. Wow, Yes. that's incredible. Oh my gosh. Because people here go fast, so that's it. I see all the buses. So these are all bus people that are They have restaurant, tent and restaurant. They come to eat, and this is also restaurant. So you go here, okay? going in here. Yeah, you go this shepherd's field. Oh, Yeah. look, he's with a shepherd. Okay, I'm working here. Okay. This is I work here. Yeah, you can go this way. Okay. Thank you so much. Thank you so much. That's okay. Thank you. That was good, wasn't it? She's very good, thank you. Thank you, thank you. Oh, so busy here. So it's not just a field. Yeah. It's real. Sylwii idzie w ciszy, co chwilę rozglądając się wokół. John teraz też wydaje się bardziej zamyślony niż rozmowny. To miejsce ma w sobie coś, co skłania do refleksji. Your directions are good. Yeah, yeah. Your organization is good. To organize that car, well done. Thank you, sir. Now you got us taxi, free taxi. Yeah. Yeah.
Kaplica na polu pasterzy. To tutaj, według tradycji, pasterze usłyszeli wieść o narodzinach Jezusa. W tym miejscu zaczęła się opowieść, która odmieniła świat. Idąc tędy, patrzę na krajobraz i zastanawiam się, jak wyglądało to tamtej nocy. Może podobnie jak teraz, spokojnie, cicho, bez pośpiechu. Wchodzimy do środka. Jeszcze chwilę temu kaplica była pełna ludzi, a teraz cisza. Jak na zamówienie miejsce opustoszało, a my zostaliśmy w trójkę. Sylwii, John i ja. Czułem, że to wyjątkowy moment. Kaplica jest niewielka, ale ma w sobie coś, co trudno opisać. Prostotę i spokój, które od razu skłaniają do refleksji. Wewnątrz światło wpada przez wąskie okna, oświetlając ołtarz i ściany zdobione scenami pasterzy i aniołów. Jakby miejsce samo postanowiło dać nam chwilę tylko dla siebie. John spojrzał na mnie i cicho powiedział: Sylwii jest bardzo wierząca. Chwilę później Sylwii podeszła do mównicy i otworzyła Biblię. Zaczęła czytać fragment Pisma Świętego. Jej głos, spokojny i pełen emocji, rozbrzmiewał w pustej kaplicy. The angel said to them, "Do not be afraid. Behold, I promised you news of great joy that will be for all people. For today in the city of David, the Savior is being born. He is Christ the Lord. And this is a sign for you. You will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was a multitude of heavenly hosts with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom his favor rests." When the angel went away from them to heaven, the shepherds said to one another, "Let us go then to Bethlehem to see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us." So they went in haste, found Mary and Joseph, and the infant laying in the manger. Patrzyłem na nią i pomyślałem, że właśnie takie chwile są sednem podróży. Nie monumentalne widoki czy tłumy turystów, ale małe, intymne momenty, które wydają się bardziej znaczące niż wszystko inne. Sylwii czytała z taką wiarą, że nawet ja, jako obserwator, poczułem coś więcej. To this place, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. Gospel. Zanim się rozdzielimy, postanawiamy zobaczyć jeszcze jeden mural Banksiego. Tym razem to postać mężczyzny rzucającego bukietem kwiatów. Jego rozmiar wygląda agresywnie, jakby rzucał czymś destrukcyjnym. To chyba o tym, że nawet w największym chaosie jest miejsce na nadzieję i pokój. A może to tylko ja tak to odbieram? Banksy jak zawsze zostawia pole do interpretacji. Yeah, because you can see it's right. Yeah, I mean, yeah, you can see his brushstrokes. Po kilku minutach żegnamy się z Johnem i Sylwii. Oni wracają do Jerozolimy, mają przed sobą kolejne plany, kolejne przygody i powrót do domu. Dostałem od nich zaproszenie do Kapsztadu. Mam przeczucie, że się jeszcze z nimi kiedyś zobaczę. Bardzo im dziękuję za wspólnie spędzone chwile. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i włączyć dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnej historii. A jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć, zakulisowych relacji i ciekawostek, zajrzyj na mojego Instagrama Solo po planecie. Tam dzieje się sporo na bieżąco. A ja cóż, ruszam dalej, tym razem do Hebronu, jednego z najstarszych miast świata, które wielu z nas zna z historii, ale niewielu wie, jak wygląda jego rzeczywistość. To ważne miasto dla trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. To będzie mocna opowieść, na którą Was już serdecznie zapraszam. Dzięki za to, że byliście ze mną w tej podróży i do zobaczenia. Cześć!